Mieliśmy dzisiaj rozmawiać o tym, że jeżdżenie na rowerze to jest świetna sprawa. Mieliśmy dzisiaj opowiadać o naszym ulubionym sporcie. Właśnie dobrze mi przypomniałeś. Dzisiejszy odcinek można by zatytułować Zakochani w dwóch pedałach. Mocny tytuł. Od Patryczka dostałem. Mocny tytuł. Czyli będziemy rozmawiać o rowerach. IDS Podcast. Miron. Szymon. Odcinek. Wow. Piąty. Rozkręciliśmy się, jedziemy z tym koksem. Idziemy jak burza. Ty umiesz jeździć na rowerze? Ty też. Ale bez kółek bocznych już. Bez kółek bocznych nauczyłem się kiedyś i jak na razie mi się to udaje. Czasami by się przydawało, przydałyby się czasami te kółka, jak widziałeś, To po alkoholu. jak ostatnio wylądowałem. Na grubie. No grubie na dupie, przez kierownicę. Jakoś się doszło do takiej sytuacji dziwnej, że ja teraz mam więcej rowerów od ciebie. To jest tak trochę niezwykłe. Ja Ci gratuluję, że masz Nie, żebym się chwalił. dużo tylko więcej, to ale taka jakoś prawda jest. Odkąd tu mieszkamy, to było odwrotnie. Po COVID-zie nagle nastąpiła taka inwazja segmentu gravelowego, bo to nagle wyszło tak, że nagle ludziom się przestało chcieć jeździć tylko po lasach i po górach, albo tylko po szosach i czekaj, zrobimy coś pośredniego. Ale myślisz, że to ma jakiś związek w ogóle z COVID-em? No bo to nie jest jakiś strasznie stary segment, tak? To jest świeże. No to jest w miarę kilka świeże. lat. No faktycznie, jeśli mówimy o latach do tyłu, no to by tak mogło być związane z jakimś tam COVID-em. To był ten czas prawdopodobnie, kiedy ja nie to... mówię, że to miało ten bezpośredni wpływ, tylko że po prostu to był może ten czas, kiedy to akurat wykwitło, tak? No bo to prawda, no bo to tak właśnie wykwitło gdzieś koło 6 lat temu, może 7 lat temu. Wiadomo, wcześniej gdzieś to tam było w innych krajach, potem to przyszło do nas, ale wydaje mi się, że cały fenomen gravelowego jeżdżenia jest taki, że to jest najbardziej uniwersalne. O, widzisz, bardzo chętnie jakąś definicję przyjmę, jeśli mógłbyś też trochę wytłumaczyć, czemu to jest gravel i czemu ktoś No dobra, chciałby go mieć. czyli gravel to jest shooter, czyli to jest rower do jeżdżenia po szutrach, stąd się wzięła ta cała nazwa. Generalnie gravel jest podobny do roweru szosowego, z tym, że ma troszkę szersze opony i ma trochę inne przełożenia. Kiedy w rowerach szosowych, tam nie wiem, większa zębatka jest 52-54, no to w gravelach to jest trochę mniejsze, żeby szybciej po prostu tymi nogami kręcić. Wydaje mi się, że to jest w tym momencie, przynajmniej jeśli chodzi o miejsce, w którym mieszkamy, to jest takie optimum. To znaczy, że to już jest prawie tak szybkie jak szosa. No może nie tak szybkie jak szosa, ale już naprawdę jeździ się dużo łatwiej i szybciej niż na rowerze górskim. Nie mówiąc już o jakichś takich rowerach downhillowych czy coś tam, bo to już jest w ogóle inna bajka. Ale w każdej chwili możesz zjechać. Ale w każdej chwili możesz zjechać na jakiś mniejszy lub większy teren i on sobie daje radę. Wiadomo, tam też są jakieś ograniczenia, czyli tam, gdzie na normalnym mountain bike'u byś sobie po prostu przeciął, no to na gravelu już się trochę męczysz, ale przejedziesz. Zwłaszcza, że widelec jest słabo z przodu, no, jakby to powiedzieć, słabo z teleskopami. No, są też gravele z tymi, z amortyzatorami z przodu, które to mają około 3 do 4 cm skoku, ale to jest taki highlight. To jedne geometrie są bardziej sportowe, a potem masz takie geometrie bardziej pod turystykę. Chodzi o to, że na tych rowerach, Dla starszych panów. może nie dla starszych panów, ale wiesz, jeżeli jeździsz na przykład z sakwami i wiesz, że będziesz siedział 10 godzin w siodle, no to nie potrzeba Ci takiej sportowej geometrii, która sprawia, że Twoje ciało jest wiesz, do przodu, że leżysz i tak dalej, no bo takim... Sam zresztą mam gravele i odkąd mam gravele, pozbyłem się innych rowerów, bo on... No, proszę. I o to chodzi. Trzeba się rzeczy pozbywać w życiu. Zapewniam po prostu wszystko, co ja potrzebuję. Jakbym mieszkał gdzieś, nie wiem, w Beskidzie Śląskim albo w Tatrach, w Gorcach, czy coś takiego, no to pewnie miałbym gravela, jeszcze jakiegoś mountain bike'a albo nawet 2, no bo mając takie tereny w pobliżu, no nie będę katował gravela gdzieś wjeżdżając na turbacz, czy coś w tym stylu. Ale tu, gdzie my żyjemy, czyli jest płasko nad morzem, nie ma ścieżek na tyle technicznych, na tyle trudnych, żebym ja na gravelu tego nie przejechał, tak więc no
Zapewnia mi wszystko, co potrzebuje ten rower. Wpadam w coraz większe kompleksy, bo nie dość, że się znasz na rowerach, jeszcze to teraz jeszcze sypnąłeś geografią i w ogóle, także dobrze. Ale no niech będzie. Nie tak, bo to jest, wiesz, geografia na Musi klasy być. podstawowej. Nie? Musi... Maratony gravelowe organizowane, nawet w Hamburgu jest taki event, który polega na tym, że się 3 dni jeździ na gravelu, jest jakiś dystans do przejechania, ale zabierasz ze sobą wszystko, bo to jest idea tego gravelingu, czyli masz ze sobą jakiś mały namiocik, masz jakiś piwór i po prostu jedziesz ile dasz radę, jak już nie możesz, to sobie to wszystko gdzieś tam rozbijasz, idziesz spać, śpisz tam parę godzin, składasz, jedziesz, jedziesz dalej. No, jak jesteś Polakiem, to zawsze wchodzi grę, to wiesz, myślę, że to nie są zawody, na których będą, wiesz, jakieś tam latać z jakimś czujnikiem, czy tam sprawdzać, czy się zdopingowałeś dobrze, czy jeszcze nie, ale to jest fajne, to mi się podoba i to się rozwija. Nie? Niemcy a Polska, mamy bliskie porównanie, możemy to, badamy to empirycznie, można powiedzieć, organoleptycznie i w każdy inny sposób. Ktoś tak podsumował to, że wiesz, Polska bardziej, jeżeli na rowerach bardziej sportowo, tutaj reszta, czyli zachód, powiedzmy Europy, Niemcy i tak dalej, to są do użytku codziennego, tak? Jeździsz do pracy, jeździsz wszędzie, jeździsz na zakupy, bierzesz rower po prostu i ciśniesz, tak? W Holandii więcej rowerów niż ludzi, tak? W Danii same ścieżki rowerowe pięknie i rewelacja też. W Niemczech też jest masa tych, zwłaszcza, że wiesz, jeździ masa rowerów cargo, tak, wożą te psy, wożą dzieci, pakują tam, wożą meble w tych rowerach. I te rowery są bardzo, bardzo popularne. No, jest tego dużo. Tak? Tydzień temu spotkałem się z kolegą, wiesz, który właśnie przyjechał na takim rowerze cargo, który jest jeszcze doładowany baterią i to w ogóle to jest już olbrzym. Ten sam rower waży 50-55 kg z tymi wszystkimi bateriami. Nie przewraca się, bo się nie podniesiesz. Tak. On się w ogóle nie przewraca, bo on ma jakieś takie dziwne kółka czy coś tam. No myśmy sprawdzili, czy po prostu wejdą kisty piwa do środka i wejdą 4. Nie? Tak więc... Tutaj rower jest po prostu środkiem transportu, co my też robimy, tak? My po prostu, no, zanim wyjedziesz z garażu, znajdziesz parking, zanim wrócisz, no to na rowerze obrócisz szybciej. To nie ma o czym, jasne, nie ma o czym gadać, a poza tym jest fajnie. Tak jak dzisiaj rano, 5:20, wschód słońca nad morzem, 9 stopni, przed gorąco pracą, lato. 9 stopni, tak więc człowiek się nie spocił, było... Nie było szans. Było fajnie. Że czapki nie założyłem. No, rano też było dość ale potem nad wodą, rewelacja. Nie, no ranek był fajny. Ten ranek mi dzisiaj zrobił dzień i nawet przyjechałem do pracy o 6, nie byłem tak wkurzony jak zawsze. Trochę mi to tam To jest fajne. To jest chyba ten najlepsze zjeżdżenie na rowerze, że po prostu wsiadasz i jakoś nie myślisz o niczym, tylko jedziesz, pedałujesz, kontrolujesz oddech, patrzysz na lewo, patrzysz na prawo, no tak to przynajmniej... Można myśleć, to wiesz, to jest ten, ja się złapałem kiedyś na basenie, tak, że takie refleksje, wiesz, robisz te 50, może nie, ale 20-30 basenów, tak, przez ten czas i tam, wiesz, i masę jakichś pomysłów, tak, do głowy przychodzą w trakcie tego pływania, tak. Tak samo jedziesz na rowerze, no to też tam jakieś refleksje cię nachodzą. Jak byłem jeszcze dzieckiem albo coś takiego, to dorośli na rowerze, tam w moim otoczeniu, to była rzadkość, tak? Rowerki kupowało się dzieciakom. Rower to była zabawka. Do czasu, jak te, wiesz, przełom i jakieś tam 90 lata, jak weszły górale i tam, wiesz, zrobił się szał, no to ewentualnie ktoś tam miał wigry i to by było, tak? Ktoś tam miał jakiegoś waganta, ktoś tam miał jakiś inny rower i coś. Ale to bardzo rzadko, tak? Generalnie, nie wiem, mi się wydaje, że wręcz tak to wyglądało, jakby dorośli ludzie, czy dorośli mężczyźni, powiedzmy, jeżdżąc na rowerze, byli takim trochę pośmiewiskiem. Dojeżdżali do pracy, wiesz... Wiem, masz zaraz inne zdanie, zaraz... Nie, ja właśnie tylko to wiesz, ja to tak postrzegam, jak byłem małolatem i to wiesz, ojciec kumpla i drugi jakiś tam ojciec i wiesz, i on tam zawsze, pogoda nie wiadomo jaka, on na tej swojej kozie, wiesz, pedałował i przyjeżdżał i tam wszyscy patrzyli, w ogóle jaki ty... Nie ma auta. Nie ma auta, to wiesz, to też mało miał autobus, ale ty przecież autobusy jeżdżą, nie? Czemu jeździsz tym rowerem? A bo się zmieniła w ogóle świadomość całych społeczeństw. Ja pamiętam, jak zaczynałem ubierać pierwszy kask na rower, jak miałem, nie wiem, może 13 czy 14 lat,
I zacząłem się trochę interesować tym mocniej w jakimś tam sport, w jakimś klubie i były już nie jazda na rowerze, tylko to się już były wtedy treningi, no to kask był wtedy oczywiście już obowiązkowy. Ale to były takie czasy, kiedy jeździłem na moim osiedlu w tym kasku i się ludzie obracali, o patrz jaki głupi jeździ w kasku. A teraz jak zostawiłem kask rodziców w Polsce, to ja się bez kasku czułem w ogóle, teraz jest głupio, że Łysy. czułem się głupio, że ja tego kasku nie mam, więc zmieniła się po prostu świadomość całego społeczeństwa, że często jest tak, że ten ktoś, który jedzie na rowerze, to ten rower jest więcej warty niż auto, które stoi w garażu i do tego trzeba wyglądać, ale po prostu wydaje mi się, że dorośliśmy jako społeczeństwo, tak? Bo mój dziadek całe życie jeździł na rowerze i pewnie od niego to odziedziczyłem i mój tata tak samo dużo jeździł i przez to Tak, to są przykłady. tak, nie? przez to zeszło na mnie, ale faktycznie dziadek używał tego rowera w celach transportowych. Jak nie transportował siebie, to transportował wszystko, co może być tym rowerem i tak było. No a teraz... No bo to jest środek transportu, jak sama nazwa wskazuje. Tak, a teraz to już jest po prostu środek taki do sportu, do rekreacji i no, tak jak mówiłem wcześniej, zdarza się często tak, znam takich ludzi, którzy mają rower droższy niż auto, które stoi u nich w garażu i wcale się z tym źle nie czują. No. Ale to jest tak jak... może to jest jakiś tam przekrój, czy jakiś pryzmat całego społeczeństwa, tak, że tak jak w szpitalu na przykład, tak, ilu tych lekarzy, ilu profesorów, ilu przyjeżdżają rowerem i to nie jakiś I oni wyszukanym, wszyscy tak? jeżdżą na rowerach. No i nie? to patrzę, że to tak szału nie ma, tak, rower za 1000 euro, czy za 2000, nie może przesadzam, tak, a może kosztuje 3, ale to tak czy inaczej patrząc, no to jakby tak, no chłopaku masz potencjał na więcej, tak, ale z drugiej strony tylko wsiadać, ma przejechać 4,5 km, czy 3, czy 2 i po prostu pójść do pracy, tak. No to on też nie potrzebuje nie wiadomo czego, żeby tam się tutaj przewozić, tak. Wtrącę jedną rzecz. A propos świadomości w ogóle tego wszystkiego. Będąc jeszcze młodym człowiekiem, pracowałem w Norwegii u takiego faceta. Młody. Tak, duchem. Cała reszta się powoli niestety zmienia, ale no, nie o to chodzi. Chodzi o to, miałem, nie wiem, 20 parę lat, pracowałem w Norwegii i facet w garażu w Norwegii miał takiego wypasionego Mercedesa, który dla mnie był wtedy wow, jaka fura, szałciał i tak dalej. Ja jeździłem Golfem 2, z którego byłem strasznie dumny, bo to było pierwsze lepsze auto i pamiętam na początku zimy, pytam tego faceta, stary, jest -2, zaczyna sypać, jesteśmy w Norwegii, mieszkamy na zboczach Oslo, czyli dobra, tam do pracy masz fajnie, bo masz z górki 7 km, ale jak wracasz z pracy, to masz 7 km pod górę. Czemu ty jeździsz tym rowerem, jak masz takie zajebiste auto w garażu i on tak na mnie popatrzył, bo ciągle mogę. No, I to mi po prostu zapadło w pamięci i teraz użyję twojego tekstu. To znaczy, że jeżeli człowiek przekracza powiedzmy jakieś 40 czy 50 lat, to jego wyznacznikiem jego pozycji nie jest już jaki posiada samochód, jaki ma rower, tylko w jakim stanie zdrowia się ten ktoś znajduje. I to mi tak utkwiło w pamięci. Bo ja byłem wtedy młody, niezniszczalny, czas mnie nie starzał. Wiesz, No, jak jest młody, to tak człowiek myśli, ale teraz tak sobie o tym myślę, kurde, to był mądry człowiek. On po prostu wiedział, że no, jeżeli kiedyś odpuści i wsiądzie w to auto, a z auta przesiądzie się na kanapę, no to czas przyspieszy i się zacznie bardzo szybko starzeć. Więc facet to jest codziennie, dopóki nie było chyba -15 i dopóki warunki pogodowe były takie, że nie było to niebezpieczne jeżdżenie na rowerze, to on zawsze wsiadał na ten rower i jechał. Strasznie mi to wtedy imponowało. To pewnie jest jakaś mądrość nabrana z wiekiem, bo wiadomo, większość, tak jak mówiłeś, możliwe tych młodych ludzi, 20 lat czy coś tam, gdzie tam ogień, to masz inny próg bólu, inny próg ryzyka i jesteś w stanie pewnie zrobić ileś tam więcej rzeczy. Poza tym masz zawsze tą świadomość, ja mam czas, jeszcze mi przyjdzie coś zrobić spokojnie, całe życie przede mną, chociaż to tak różnie bywa. Teraz ty opowiadaj, twoje pierwsze przygody z rowerem. Kiedy się to u ciebie zaczęło, co było, jak było? Mamy jakieś archaiczne, wiesz, wyciągać rzeczy. No a to się zaczęło, tak jak ci mówiłem, tak zwykle dzieciaki miały jakieś rowery, także ale w sumie historię.
Miałem starego Wigry 3, który zostawał za sobą, był tak pospawany, że zostawiał 2 ślady. Dwuślad. Tak, to mniej więcej coś takiego, nie? I to wiesz, jak się wszyscy śmiali z tego. Nie? On tam po jakimś czasie też ten spaw puścił, gdzieś on tam się rozjechał i w końcu tam niedaleko, gdzie mieszkałem, przy Kazimierzu Klewiczach. Też miałem Wigry 3, też nie chodził w jednym śladzie, do tego miał przednią felgę na zielono, bo znalazłem farbę, coś trzeba było umalować. Dziadek mi to non-stop naprawiał, no co to Wigry 3 przeżyło, to było masakra. No i motyl miał, nie? Ten mój koleś znajomy, pozdrawiamy. America. Motyl miał też Wigry 3 i tam wiesz, jakieś kotki. Kotki mieliście też u was? Kotki? No to są takie, wiesz, takie drut z takimi z takimi włosami kolorowymi na tym i to się nabijało na piastę. Na piastę albo na szprychy. Na szprychy. Na szprychy mieliśmy takie koraliki, że jechałeś, to tak klek robiło. Jaki hardcore w ogóle. Znasz to, nie? Znam, no niestety, ale to, jak ich powiedział, że koraliki klepiące, no to ja się kojarzę z taką podkładką w starej Skodzie na tej dla dziadka z drewnianych wiem, kulek. o co chodzi. Koraliki, no dobra. Ergonomiczne koraliki. Ale nie, kotki to było coś, ktoś miał kotka, to był niezły, wiesz, figura na mieście. A motyl, co miał, pani kolego, motyl miał gdzieś z jakiegoś amortyzatora czy coś, wiesz, tą gumę taką na tym, nie? Założył to na rurę pod kierownicę i to, wiesz, dodawało mu do tego, udawało, że ma niby pierwszy na świecie amortyzator w Wigry 3. To dodawało, no oczywiście, że dodawało. Plus 10 do tego, legenda. Mój tata poszedł ze mną na giełdę, tam mieliśmy giełdę samochodową niedaleko i tam jakiś taki typ starszy sprzedawał właśnie nowe Wigry, nie? Bo to było gdzieś tam, ktoś dostał jakiś dostęp, nie wiem, deputat, fabryka, nie wiadomo co jeszcze, w każdym razie 95 000 chyba, mój tata stargował to na 87, no i miałem nowego Wigry 3. No, to już był wypas. No to już było coś, no. Bagażnik, bajery, hamulce, 1, 2, nie pamiętam, ręczny. Nożny oczywiście, wiadomo, też, ten mój pierwszy rower to też tam, na tym moim podwórku to też pięknego szlifa zaliczyłem, jak zrobiłem, wiesz, wiraż w ogóle tylnym kołem i oczywiście ten hamulec trzymał, tak, że poleciałem jeszcze na dół ze schodów. Także nic się nie stało, bo wiesz, byłeś młody, niezniszczalny, tak jak mówiłeś kiedyś, także tylko leżałem pod tym rowerem w połowie schodów i tylko się sam siebie śmiałem, nie? Nic mi się ani się nie obtukłem, ani nic, ale... Pierwsze co patrzyłem, czy ci rower nie porysował. Dzisiaj to powiem ci, że to już tam nie było chyba nie podnieśli, to już by było ciężko. To by było pozamiatane tylko, no, ale tak to... No to takie historie, no i właśnie wtedy, wiesz, ktoś tam... Mój sąsiad z góry, Zbychu, kupił sobie pięknego, kolorowego górala. No i to było coś. To wyglądało oczywiście, tak? Bo to były pierwsze te no ale kozak, tak? No. Ja pamiętam chyba wszystkie rowery w swoim życiu, bo to dla mnie jest taki związek dość emocjonalny. Rowery trzymam w sypialni, nigdy nie w garażach, ani nic takiego musi być, ale miałem takie parę rowerów, które nigdy nie zapomnę. Pierwszy to był czerwony BMX, coś tam od mojej mamy już słyszałeś. Tak. No to na tym całą się to... historię słyszałem, Na tym się to wszystko zaczęło, ale moim pierwszym rowerem, panie, słuchaj pan teraz tego. Pierwszym rowerem górskim byliśmy wtedy z całą rodziną w Tatrach i tam gdzieś ktoś sprowadzał rowery z Włoch. Do dzisiaj pamiętam, nazywał się Girardengo. Był złoto-czarny, tak jakbyś wziął farbę i tak wiesz, napryskał, taki styl miał, ale teraz uważaj stary, bo takiego drugiego roweru to chyba nie wiedziałeś. Teraz masz ile tarcz z przodu? 2. Zwykłe kolażówki, szosówki mają 2. No, bo wiesz, w moim nowym rowerze mam już tylko jedną. Nie? No tak, ale to już jest coś innego. No, dojdziemy do tego. Stare górale maksymalnie miały 3 zębatki z przodu. 22, 32 i 42. Jak ktoś miał mocną nogę, miał 44, ale mój Girardengo miał 4 z przodu. Co ty gadasz? Miałem normalnie korwę z 4 tymi. To grubo. I z tyłu było 6. 6 razy 4, 24 biegi. No to wtedy byłem panem, nie? Ja nie wiem, jaka to przerzutka obsługiwała. 4 tarcze z przodu. 4 tarcze z przodu i 6 z tyłu, tak, więc ważyło to sporo, to nie był lekki sprzęt, mocniejsza przejażdżka to były 3 godziny do kręcenia w garażu. 6 albo 7 kilo, nie? Ważą teraz nowe kolarki, nie? No tak, tam jest nawet taki znaczy one mogą być lżejsze, ale jest zakaz. UCI chyba mówi, że tam jest jakieś normalnie, nie 6 kg 800 chyba, czy coś
koło 7 kg. Czasem trzeba dociążać. Czasem trzeba, no bo one są po prostu, są techniczne możliwości, żeby rower ważył poniżej 7 kg i był Masakra, ty. wytrzymały, nie? Tak się to wszystko No rozwinęło. dobrze. Czyli rowerek mówi, że to jest 4 tarcze z przodu, to ja w życiu nie Tak, to jest taki ewenement, którego w sumie chyba raz w życiu jeszcze widziałem rower, który miał 4 tarcze z przodu. Tego się już nigdy nie stosuje. Wszystkie górale mają z przodu jedną w tym momencie i tak to Więcej wygląda. Ale to był mój pierwszy góral, którego nie zapomnę. Katowałem go po Tatrach, jak tylko idzie. No i potem to ruszyło do przodu, nie? Ale tak się to zaczęło od Girardengo. Prosiłem, bo żeś się rozwinął na ten... Mówiłem, że będę dużo gadał na ten temat. Uprzedzałem, ostrzegałem. Jeden temat, a tutaj wiesz, no dobrze. No ale nic, internet pomieści. Ma dużo miejsca. Ty taki uparty trochę jesteś, tak? A może jednak, zobacz, mówisz, że e-bajki nie wyprą tak całkiem z rowerów tych mechanicznych, Nie, standardowych. wydaje mi się, że nie wyprą, bo target jest inny. No target jest inny, ale target może ewoluować, tak? Jakaś tam świadomość. Mówisz, że wyścigi jakieś Tour de France czy coś, a gdyby tak, taka totalna perwersja i taka totalna, wiesz, twoje rowerowe sakrum ktoś zniszczył i robimy równolegle. Tydzień po was robimy Giro d'Italia na e-bajkach. Na e-bajkach. Słuchaj, ja bym to porównał do normalnej Formuły 1 i do Formuły 1 elektrycznej. Jest też e-Formuła, jest analogia, a zobacz Jest analogia, tak. zobacz ile osób ogląda normalną Formułę 1, a ile ogląda tą typową e-Formułę. Naturalnie rzeczy z e-Formuły są przemycane do normalnej. Dużo kierowców Formuły 1 narzeka na te nowe samochody, bo tam ciągle tam też jest elektryka i są te boosty i trzeba uważać i nie da się już, bardziej myślą o tym, jak to zrobić, żeby ta bateria była naładowana i to psuje cały ten sport. Ja nie mam nic przeciwko e-bajkom, uważam, że to jest nawet świetny pomysł. Pewnie jak dożyję starości, to pewnie sobie też jakiegoś e-bajka kupię albo coś takiego, ale mi się na przykład bateria w rowerze podoba, bo to pomaga wielu ludziom jeździć na rowerze, którzy by bez tej baterii nie byli w stanie tego robić. Czyli mówię, wiesz, dziadki, babcie, wiesz o co chodzi. No silnik, tak? Bateria, Jest po prostu bateria, silnik, ale to ciągle jest utrzymywanie jakiejś równowagi, to ciągle jest aktywność na świeżym powietrzu. Serce się cieszy. I ciągle tymi nogami jakoś tam kręcisz, tak? To nie ma porównania do normalnej jazdy na rowerze, jeśli chodzi o obciążenia, ale to ciągle jest jakaś forma aktywności, wysiłku, która sprawia, że wychodzisz na dwór, a nie siedzisz przed telewizorem. Ale Tak wiesz, więc... że o wiele mniej energii wydajesz jadąc na rowerze, porównując dystans i tak niż na przykład spacerując. No tak, ale... Bo nie nosisz tak swojego ciężaru chociażby. Faktycznie, ale za to możesz zrobić po prostu więcej kilometrów, tak? Tak, oczywiście, że tak. I za co ja na przykład kocham rower, to za to, że mi się tam tak wszystko szybko zmienia. Nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem biegania, może ze względu na posturę, staturę, ale nawet jak kiedyś tego nie było, to i tak wolałem jeździć na rowerze, no bo idziesz biegać na 10 km czy 20, no i biegniesz i tu ci się coś zmieni, tu ci się coś zmieni. 35 lat gram w kosza i dalej nienawidzę biegać. A jeszcze wiesz, a jadąc na rowerze, robisz sobie te 5-6 dych, co nie jest żadnym jakimś tam rezultatem i możesz być w zupełnie innym miejscu. To jest ciekawe, nie? Gdzie Za nie to dotrzesz lubię. samochodem. Właśnie, a poza tym można sobie inne ścieżki, poczuć klimat tego miejsca, w którym jesteś, bo jak jeździsz autem, to dużo ci umyka, bo tylko przelatujesz i tylko... Oczywiście. No, poza tym koncentracja na prowadzeniu, tak? Na rowerze możesz się jednak porozglądać trochę, tak? I możesz sobie tam coś innego. Nie, no to jest coś wspaniałego. Uwielbiam jazdę na rowerze. Jest świetna. Nie wydaje mi się, żeby e-bajki kiedyś wyparły zupełnie normalne rowery, bo jednak jest cała duża grupa osób, które wsiada na rower, żeby się zmęczyć, żeby się spocić, bo to jest trening serca, to jest trening nóg, płuc i tak dalej, i tak dalej. I te osoby wsiadają ze świadomością, że idą raczej tak troszkę potrenować na tym rowerze, a nie przewieźć 4 litery z miejsca A na miejsce B. I tego się nie da, moim zdaniem. Dużo racji, ale podniosłeś też potężny argument, tak, że jeśli chodzi o jakąś tam, powiedzmy, oglądalność sportu, tak, że Formuła 1, zwykła formuła w trybie elektro, to jest, nie ma co porównywać, jak wiesz, jak
NBA mężczyzn z całym szacunkiem, no i NBA kobiet, tak? No to niestety tak to wygląda, że jest różnica wielokrotna, tak? No to jest akurat istotne, tak? Bo to tak czy inaczej jakikolwiek sport taki masowy, czy taki, który istnieje w telewizji, w jakiś tym, to on napędza po prostu koniunkturę, tak? Ludzie się przyglądają, ludzie sobie kopiują jakieś wzorce, patrzą co mają, zresztą ty opowiadałeś 1000 razy, tak? Ile rzeczy się odpatrzyło w ogóle co za słowo, nie? Odgapiło może, nie wiem, też nie jest ten, ze sportów jakichś wyczynowych i co przeszło potem na jakieś tam lokalne, turystyczne warianty. Także to robi robotę, krótko mówiąc, nie? No, tak jest w każdym sporcie, nie? Zobacz sobie, nie wiem, jeszcze 20 lat temu rowery do jazdy na czas. Znaczy, rowery do jazdy na czas zawsze były kosmiczne, najlepsze materiały, najlżejsze i tak dalej, no ale 20 lat temu czy 15 lat temu do tych rowerów wchodził karbon. Tak. Materiał wtedy, do dziś jest drogi, ale wtedy był bardzo kosmicznie drogi, no ale lata mijają, technologia się polepsza, no i generalnie weszła do domów, no. Stoi za tą ścianą. No, Coś karbonowego i... nie ma co tam, wiesz, odpowiadać, tutaj się chwalić, nie wiadomo. No ale no widzisz, jeszcze 10 lat temu to wiesz, no, nie byłoby w ogóle jakiegoś takiego, nie było o czym mówić, żebyś jeździł na karbonowym rowerze, nie? Tak. Były rowery stalowe, zwykle no, nie same stalowe, tylko to był chromomolibden. 4310, taki stop na przykład. Mistrzem świata w robieniu rowerów chromo był Tom Ritchey. No i jak miałeś chromomolibden potrójnie cieniowany, to już był lekki tam rower. No i potem zaczęło wchodzić aluminium. Tak jest. Który na początku też był wow, masz rower z aluminium? Ej, naprawdę? Jaki lekki, tak? No i co? Było aluminium, oczywiście też nienormalne, zwykle stop 6061, 7005 i tak dalej to szło. No, a teraz co? A teraz no, metale idą w zapomnienie i generalnie za niedługo będziemy wszyscy jeździć na karbonach. Zapalony rowerzysta, który korzysta z roweru w każdym celu, normalnie porymowało się, chociaż się nie chciało. To jest kompletnie społecznie, gospodarczo nieprzydatna jednostka. No ja mam to gdzieś. No nie, no ale nie możesz mieć gdzieś, będąc częścią tego organizmu, tak? Nie, no właśnie mogę, bo... Nie kupujesz benzyny, nie płacisz podatku za samochód. Płacę w tym miesiącu 400 euro prawie. Ale nie mając samochodu, mając tylko rower, no to jesteś, krótko mówiąc, zbędny, tak? Nie chodzisz do lekarza, bo jesteś zdrowy, tak? Jesteś szczupły, nie dokuczają ci stawy, nie dokuczają ci układ krążenia, jest okej, wszystko jest. Szczupły i tak dalej. No ale to wiesz, to taki, pomaga w tym wszystkim, nie? W naszych realiach to jest jakiś taki utopijny obraz, powiedzmy, takiego rowerzysty, który korzysta na co dzień z tego sprzętu, tak? No to tak jest tak naprawdę, zbędne i tak wiesz, ale patrzysz na takiego gościa przez pryzmat, ale ty, mógłby kupić nam coś, nie? Mógłby kupić samochód, mógłby, wiesz, jeździć do serwisu z nim, tak? Mógłby chodzić do lekarza, bo byłby gruby, chodzi do maka, żre, zamiast to wiesz, ale to jest po prostu wolność twojego wyboru. No wiadomo, że my jesteśmy, że cały świat jest rządzony przez jakieś korporacje, które by chciały to mroczne czy tamto. siły. Ale no i co mnie to obchodzi, tak? Oni też mówią, jedz cukier, bo cukier krzepi. Skąd się wziął jeszcze lepiej. Skąd się wziął ten głupi slogan? Cukier krzepi. No każdy wie, że cukier nie krzepi, ale nie krzepi. Było jakieś lobby, było jakieś lobby producentów cukru i oni to po prostu, wiesz, tak było z wieloma rzeczami, ale to wcale nie znaczy, że ty się masz temu poddawać, tak? No kiedyś olej rzepakowy, zdrowy, słończnikowy. Dupa nie jest zdrowy, ale wiesz, o co mi chodzi, tak? Oczywiście, że tak. Najlepiej jakbyśmy żyli, nie wiem, krótko, kupowali wszystko, co można, jeszcze na kredyt i co? Byli grubi, łykali tabletki? Jeśli nie ma na coś popytu, no to trzeba sobie ten popyt stworzyć. Dokładnie. Bo o tych oponach ci opowiadałem kiedyś, nie? Jakiś Goodyear czy ktoś tam, jakieś te firmy amerykańskie, które się zgadały to były jakieś lata 60. w Stanach. W 10 czy 12 miastach zgadali się z jakimiś burmistrzami czy z kimś i usunęli tramwaje.
mówiłeś, I zastąpili autobusami, tak? Bo tam wiadomo, opon szło masa w ciągu sezonu, więc nie, weź, dawaj tutaj, weź te tramwaje, przestań, zobacz, to jeździ tylko po tej linii, autobus może wszędzie jeździć. No i to nastąpiło rzeczywiście, oni te usunęli gdzieś tam te linie i wstawili wszędzie autobusy, tak? A wiesz, jaka firma produkuje najwięcej opon na świecie? No, Szczerze? no strzelaj. Nie, to będzie jakieś zaskoczenie. To na pewno będzie jakaś azjatycka firma, bo oni tam tych aut tłuką na miliony. Panie kolego, to jest firma duńska. Duńska? Tak, i nazywa się Lego. I produkuje najwięcej opon. No to tłumacz mi to teraz. Mówisz o tych oponach. Do wszystkich oponach, no nie pytaj się, o jakie opony chodzi. Dobra, to mnie teraz zagiąłeś, bo ja już miałem jakieś, jakieś kurde, dobra, wielkie państwo, nie wiem, Chiny, Indie, tam jest jakaś tata. Myśl, chłopaku, za dużo myślisz. No, faktycznie. No, każdy samochodzik z Lego. Co najmniej 4 opony. Okej, no dobra. Więc wiesz jak jest, tak? Może być. No, gdzieś się czytałem kiedyś o tym, że rzeczywiście ilościowo są najwięksi na świecie, tak? Żaden Pirelli, żaden Goodyear, żaden Bridgestone, nikt nie stoi. To oczywiście były te nazwy, które na początku przychodzą do głowy. No, Pirelli, Bridgestone, tak, Continental. Michelin No właśnie. No, i tak także dalej. opona jest ważna w rowerze? Jest bardzo ważna. W ogóle koła są najważniejsze. Koła w rowerze są najważniejsze. Nie jest aż tak ważna rama, aż tak ważny amortyzator, jak lekkie, sztywne koła. Każdy element, który się toczy, wszystko, co się kręci, musi być najlżejsze. To wpływa na przyspieszenie, prędkość, skręcanie, Zwykle hamowanie. w przypadku ludzi, którzy się toczą, oni nie są raczej najlżejsi. No nie są najlżejsi i dlatego się toczą, jak się toczą, ale faktycznie... Dobrze, w rowerze ważne. No to jest mega ważne. Ja tu jestem strasznym freakiem i naprawdę jestem w stanie wydać dużo pieniędzy, żeby mieć lżejszą dętkę, lżejszą oponę, czy nie wiem, koła DT na przykład, twoja i moja marka. Nie reklamuj, bo zaraz powiedzą, że wiesz, ktoś to sponsoruje, wiesz. No nikt tego nie sponsoruje, ale to są takie... Nie, no DT Swiss to DT Swiss. DT Swiss to na DT Swissach Swiss, jeździ, tak. to nie ma tematu, tak. Chociaż teraz się ten rynek też strasznie powiększył i wydaje mi się, że jeśli chodzi o... To jest też często ukrywane przez producentów rowerowych, znaczy w sensie, no tam nie jest inwestowane, bo przychodzi ktoś, patrzy tylna przerzutka, jakiejś dużej grupy, Tak, tak. ale no mówmy się, no to koła nadają temu wszystkiemu jakość i teraz będzie coś, co mi mało ludzi wierzy, ale jak sobie zrzucisz z każdego koła po 100 czy 200 gram, to czujesz to natychmiast w jeździe, natychmiast w rozpędzaniu, w hamowaniu, w tym jak się rower prowadzi. To jest ogromna różnica. Jest Niesamowite. ogromna różnica, naprawdę. No dobrze, my będziemy się koncentrować nadal na zrzucaniu z obciążenia tego, co na rower wsiada. To robimy cały czas, ale dobre lekkie koła Koła są ważne. To warto mieć. No. Hamulce przeszły też straszną ewolucję od hamulca, który u góry naciskał na oponę, był takim typowym ciernym hamulcem, do tak zwanych hamulców cantilever, czyli te takie dingsy z boku, które ściskały felgę. Potem był V-brake. Ewoluowały, to wiemy, ale i tak tylko tak? Kto hamuje, Tylko tym ginie. cieniasy hamują, tak. Kto hamuje, tym ginie i clue jeżdżenia na rowerze jest niehamowanie właśnie. Im rzadziej hamujesz, tym ci lepiej to wychodzi. No chyba, że jedziesz downhill i musisz to robić. Co to jest downhill? Musisz powiedzieć trochę. No zjazd z góry na dół, z górki na pazurki. Kto pierwszy z góry na dół, to jest... To trzeba technikę mieć do tego. To trzeba mieć technikę, tak, bo długo nie pożyjesz Fiknąć w tym sporcie. Kierownicę to miałem przyjemność. Ja też wielokrotnie. Ale widzisz, znowu wracając do tego samego downhillu, ludzie myślą, że to są jacyś wariaci, którzy jeżdżą na łeb, na złamanie karku i tak dalej. Nie, oni są po prostu do tego przygotowani. Tam jest trening gimnastyczny, trening na sali, trening równowagi, tak jak na slackline, to taki facet, który... No tak, gdyby nie to, że wiesz, że te trasy to nie jest asfalt, tak? I to zawsze gdzieś tam, tak jak Ciebie zaskoczyło ostatnio wystający kamień na tym, tak? To no tak. Parę rzeczy może się zdarzyć jednak, które wymykają się z... No i właśnie to jest piękne, nie? Ale to... Nie zawsze, ale jest. No.
Bo inaczej które drzewo. to by było nudne. No, każdy by robił to samo. Nie, na wiesz, pewno, no to wiadomo, no to nie puszczasz tam też przecież jakiegoś lajkonika, nie? Bo to nie ma o czym mówić, tak? Pierwszy lepszy 4 metry i lecisz, tak? Każde drzewo twoje. Nie, to są już to są profesjonaliści, którzy są do tego po prostu przygotowani. Faktem sprzęt robi swoją rolę, tak? Bo tam skoki po 20 cm, czy tam 18, czy coś takiego. Ale no, nie wiem, ja bym mógł mieć 40 cm skoku i bym się w połowie nie zbliżył do czasu, do takiego, jacy ci ludzie tam po prostu osiągają. Ale to jest naprawdę ciężka praca, przygotowanie gimnastyczne, równoważnia. To jest trudne. Wczoraj widziałem Łebka, który jechał i ojciec za nim cisnął, no też nagrywał go i tam krzyczał wszystko. To krzyczenie to było takie trochę dość męczące, tak, ale co Łebek cisnął tam z przodu przed nim, to niesamowite, tak. I ta trasa to była, powiem Ci chłopaku, że ja tam bym nawet nie wsiadał na rowerze, coś takiego, tak. I teraz 9 lat, czy coś jak takiego? doszedłeś do tego, to zacytuję teraz na przykład słowa Roberta Kubicy, któremu ludzie mówili: panie, nie boisz się pan tak 300 na godzinę w jakąś ścianę wjeżdżać i tak dalej. A Robert Kubica powiedział, że no nie, że kolarstwo jest dużo bardziej niebezpieczne niż Formuła 1, bo w Formule 1 siedzisz w kokpicie z monokoku, no i Kubica nieraz swoim życiem i swoimi wypadkami Tak. udowadniał, że z czego można stamtąd wyjść, a on mówi, że o wiele bardziej niebezpieczne jest jeżdżenie 70 na godzinę na rowerze z kaskiem, bez żadnych osłon wśród wielu ludzi. Kubica jeździ w ogóle bardzo dobrze na rowerze i jest też fanem tego sportu. No to ten facet wie, co mówi, nie? Zresztą niestety teraz co roku któryś z kolarzy ginie, czy kolarek na jakichś tam wypadkach z różnego powodu. To nie jest sport dla mięczaków. Jeżeli ktoś myśli, że ludzie się ubierają w lajkry i generalnie jest fajnie i sobie machają, to nie. Sam trening w ogóle, tak? Sezon wiadomo kiedy jest, sezon jest w lecie, a powiedzmy od grudnia do lutego, czyli w czasie, czy tam w zależności kto się do czego przygotowuje, czy tam do marca, nabijasz kilometry, czyli musisz zrobić sobie taką bazę, setek tysięcy kilometrów wyjechanych spokojnym tempem i dopiero jak masz tą bazę, to na podstawie tej bazy skaczesz dalej, jedziesz szybciej, zmuszasz serce do szybszego bicia i tak dalej. Bez tej bazy skończy się po 2-3 miesiącach, bo twój organizm tego po prostu nie wytrzyma. Kiedyś przestaniesz. No wiadomo, jaką mamy pogodę w Europie w styczniu, w lutym, w marcu. Dlatego Zależy też w jakiej części Europy. Dlatego też wszystkie profesjonalne teamy wyjeżdżają na początku wiosny tam, gdzie jest ciepło, tak? Czyli siedzą w Kalpach albo w jakichś takich fajnych miejscach, gdzie jest cieplutko już. Co byliśmy w Hiszpanii na tych wakacjach i tam przy tym jakiś, wiesz, Costa Brava i tam to Tosta de Mar i Lloret de Mar, tam nie jest płasko. Nie. Tam jest taka, wiesz, sinusoida tych i tam, wiesz, jeździmy w tom i z powrotem z jednej miejscowości do drugiej i ciągle mijasz typów na rowerze, tak? I tam ani zimno, delikatnie mówiąc, jak to jest lipiec czy sierpień, tam słońce daje bez litości, tam pali po nogach, a typy cisną, tak? No dlatego Typy cisną, jeśli chodzi o nacje takie, na Vuelta przykład ciśnie. Włosi i Hiszpania, to jest czołówka świata, jeśli chodzi o jeżdżenie. Jest kilka takich wiosek w górach we Włoszech, gdzie ludzie mają naturalny, wyższy poziom czerwonych krwinek w krwi. Wyżej mieszkają, tak? Ale to nawet nie chodzi o to. Oni są genetycznie przygotowani do tego i jest chyba, nie chcę teraz kłamać, ale jest paru kolarzy w zawodowym peletonie, które mają wyższy poziom EPO. To legalne? Tak, no bo oni się z tym urodzili. Aha. Ale wtedy są badania, że nie wiem, przychodzi jakaś komisja, bada ciebie, bada twoją matkę, twojego dziadka, twoją babcię i jak się to potwierdza, że wszyscy z tej linii mają wyższy poziom, to tam hematokryt to się chyba nazywa, już nie pamiętam, no to wtedy możesz, bo normalnie ten wskaźnik jest na tyle wysoki, że świadczyłoby na przykład, że ty już ten doping brałeś, ale to jest genetyczne, bo ci ludzie od lat, jeżeli tam musieli się z tymi górami zmagać, jest kilku kolarzy w zawodowym peletonie, którzy po prostu mają zezwolenie, żeby ten wskaźnik był po prostu przekroczony. No. Czyli po prostu trochę to wykorzystują.
Znaczy nie, no bo oni się z tym urodzili, no nie mają wyjścia, no po prostu tu mają. No ale to daje im przewagę. To daje im jakąś tam przewagę, ale no z drugiej strony każdy zawodowy team jakoś... Teraz Pogaczar był na przykład w Sierra Nevada i trenował na wysokościach przed początkiem, przed następnym turem i tak dalej, i tak dalej. To jest normalne, tylko że jak zjeżdżasz na dół, no to po 2 tygodniach ten boost znika, a ci ludzie po prostu to mają, bo się tam urodzili. No to tak jakbyś wziął szerpę tybetańskiego i kazał mu tutaj biegać po plaży. No przecież on tu zwariuje z ilości tlenu, które się do jego mózgu dostaje. On to był cały czas... To za dużo to i świnia nie zagra. No, tak więc jest to kurde ciekawe. Pytanie takie dość ważne, czy rower stał się wyznacznikiem statusu społecznego? Kolega odpowie. Dla pewnej grupy osób na pewno tak. Bo jeżeli dla Ciebie rower jest po prostu sprzętem, który macie przemieścić z punktu A do B, zrobić zakupy, czy dojechać do pracy, no to Ci to wtedy tak troszkę rybka. Ale jeżeli traktujesz to już tak trochę bardziej ambitnie, no to wtedy masz ochotę zrobić, czy kupić coś lepszego. Wydaje mi się, że nie wiem, powyżej 2, może nie, ale tam 2,5 tysiąca euro do góry, nieważne czy mówimy o rowerach sportowych, czy rowerach jakichś tam górskich, jakość już jest na tyle dobra, że jeżeli nie jesteś jakimś mega sportowcem i te ułamki sekund nie robią większego znaczenia, no to generalnie już różnicy nie ma. Ale na tym tańszym rowerze nie będzie naklejski Specialized na przykład, albo czegoś takiego. Według mnie to jest najbardziej przewartościowana marka rowerów. Tak. Jest świetna, świetna, nie ma co. Jest Specialized to jest Specialized, to jest jak, nie wiem, Mercedes albo jakieś tam Ferrari wśród samochodów, ale można mieć coś, co... Overrated. Jest overrated. To jest taka... Ale to się też znikąd nie bierze. Zobacz profesjonalny peloton i co tam jeździ. No dużo jest S-Worksów, prawda? Tam przyjechała taka rodzina Holendrów. Co nie mieli? Ona miała Kona jakaś tam, taki i się zmieniali tam trójka dzieci i jedno z nich się opiekowało, potem Kona drugie, jest spoko, nie? I potem na rower. Myślę, że tam 3-4 tysiące pewnie było warte, tak? Ale gość miał Cervelo, tak? Cervelo. No i to już jest 15 czy 12 czy 15 tysięcy, nie? To już są nic taniego. To są już naprawdę porządne sprzęty. I ta rodzinka naprawdę bardzo mocno sportowa, tak? 3 takie, blond dzieciaki, oni tam cały czas w basenie, chłop tam skakiwał, robił te baseny. Potem, na zmianę albo ona skakiwała na rower i cisnęła tam w tym, zresztą widziałeś też tam. Tam też zaraz się zaczną góry, to nie jest tak, że tam wyjeżdżasz kilometr i ciśniesz w górę. Ciśniesz do góry, no i to się nie chce skończyć, nie? Także to są też tam, możesz sobie ścieżkę wziąć nadmorską, to będzie miło i przyjemnie, tak? Ale możesz pojechać w drugą stronę, tam gdzie jak pojechaliśmy na ten Laghetti Leggiore, no to... Nie, no tam było co dymać, tam było stromo i to już, tam już nie ma żartów, nie? Wtedy co w Hamburgu wysyłałem ci zdjęcia z tego sklepu, pamiętasz? Tam De Rosa, Pinarello, Williery. No i co mówisz, że biżuteria rowerowa. To jest taka biżuteria właściwie rowerowa, ale to jest coś pięknego. Jeżeli masz taką zajawkę, to czemu masz sobie nie kupić rower za 10 tysięcy euro? A z drugiej strony, jak patrzymy teraz na te wszystkie śmieszne rzeczy o audiofilach, gdzie jakiś mały przekaźnik czy jakieś 2 metry kabla może kosztować 50 czy 100 tysięcy złotych, to mi się wydaje, że w sumie rower za 10 tysięcy euro to jest jeszcze zupełnie fajna i atrakcyjna. No ale to jest też inaczej, to generalnie to jest dość wymierne, tak? Bo wiesz, jednak rower na wypasie to jest rower na wypasie, tak? A tam jakiś kabelek. Kabel z czegoś poszerzające, wiesz, poszerzające pustkę na twoim koncie. To ja bym tego przecież nawet nie zauważył. Różnie tam słabo weryfikowalne, no ale niech będzie, bo jeszcze wiesz. A może jesteśmy w tym momencie po prostu, czy ja jestem nieobiektywny, no bo dla mnie dobry rower to jest dobry rower, a co tam, jakiś kabel do kolumny, ale jakbyś tu miał kogoś, kto w tym siedzi tak mocno, by też powiedział, weź tutaj herezji nie opowiadaj, bo ten kabel jest mega ważny. Kompetencje, dokładnie tak. I tak może być. W każdym razie uważam, że że rower może być jakimś tam pokazem statusu, bo skoro cię stać na rower za 10, 12 czy 14, no to pewnie, w chińskich trampkach nie chodzisz, nie?
pojedziesz sobie nim do sklepu, ani... Ale nie, no do tego nie masz inny pojedziesz rower, sobie nie? gdzieś tam Jeżeli wsiadasz na ten taki rower. Zresztą, a ty robisz coś innego, panie No, kolego? ale nie wrzucaj mi takich worka z jakimiś, wiesz, to udowadnianiem statusu rowerowego, wiesz. Oczywiście, akurat się dorobiłem przypadkiem całkiem 2 rowerów, tak, także to nie jest jakoś tak, jeden do pracy, a jeden do jeżdżenia na wycieczki. No, także bardzo przyjemnie i chwalę sobie ten stan. Jest tak, dzięki Bogu, niech tak zostanie i niech się to jeszcze rozwija, ale Ale rower za 300 euro dojeżdżaję do pracy, co masz pretensje do mnie? dobra. 350. Nie będę tutaj mówił na wizji, o co tam chodziło, bo przyjedą policaje i Nie się przyjadę. skończy. Na Facebooka policja przyjeżdża, Tak. ale na YouTube'a nie przyjeżdża. Nie no, za 300 euro to wiesz, No. to jedno To koło jeszcze tyle to jest, kosztowało. Tak, no, więc to ale jest okej. wiesz, nie był ciepły, wszystko legal, od młodego Niemca. No. Jest Trzymał go zakup świetny. No, pod kocem nie trzymał. nie ma o czym w ogóle mówić, to jest naprawdę fajny zakup, ale no tak, kurczę, no No to jest świetny rower. jest zajebisty. Rewelacja, no, mega się jest, nie jeździ. super, jest. No. A poza tym też się nazywa na S, nie? Już tak No, będę głośno mówił. nie, ale- no gdzie, no nie będziemy do to amerykańskich filmów. I to ten reklamować. rower do pracy, który może na zewnątrz stać przypięty, nie? Tak więc wiecie o co chodzi. Mamy. Bez podglądu. Czy mówisz, że rower jest fajny? Rower jest zajebisty, to jest... A 2 rowery? No, kurde, więcej rowerów tym lepiej, nie? Będziemy kończyć niestety już ten cały odcinek, bo mi się gęba nie zamyka. Mogę jeszcze całą No noc o właśnie tym... trochę zaczynam żałować. że Całą tutaj noc niepotrzebnie cię mogę tu o wziąłem, tym żebyś gadać, gadał. bo to jest sport mojego życia i nie jestem w stanie sobie bez tego... Nie jestem w stanie. Jak ja miałbym funkcjonować bez rowera, to ja nie chcę funkcjonować. Nie chcę życia bez rowera. To tak wyrosło moje życie, że chcę to mieć i chcę sobie Widziałeś jeździć. tutaj parę razy takich typów, którzy jeżdżą tymi velo coś tam, velo rakieta? Tymi, co śmigają po Tak. ulicach i tak prawie nie widać? Kurde, widziałem, ale po pierwsze, nie jestem do końca pewien, czy można takie coś nazwać rowerem. Tak, to ma 2 koła, ma napęd, który poruszasz nogami. Jest to na pewno coś nowego, ciekawego. Czyli spełnia definicję. No tak, można by trochę polemizować, tak? Bo są niby 2 koła, ale nie siedzisz, tylko leżysz. Wygląda to trochę inaczej. Natomiast musiałbym się tym przejechać, żeby coś więcej na ten temat powiedzieć. Na pewno to jest jakieś nowe odczucie, nowe wrażenie. Na pewno to jest szybkie, bo jesteś nisko, masz aerodynamiczną Aerodynamika jest pozycję. konkretną, to Nie wiem jak to z wygodą, bo nigdy nie siedziałem czy na takim rowerze. Myślę, że nie możesz liczyć na jak na sofę w salonie. No nie, ale czy to jest na tyle dobre, wiesz, na siodełku rowerowym Żeby też nie jest wytrzymasz, tak niby na ten, ale jak się wjeździsz, to możesz 5-6 godzin spokojnie jechać i jesteś do tego przyzwyczajony. Ale jedna rzecz, co mnie w tym wszystkim martwi, to ja trochę się martwię, że jakiś samochód mnie po prostu nie zauważy, bo te rowerki są na tyle niskie, mimo tego, że tam są jakieś światełka czy coś tam, ale jednak wydaje mi się, że jak siedzisz na rowerze, jeszcze jak ktoś ma taką słuszną staturę jak ty, że masz prawie 2 metry, no to nie da się ciebie na tym rowerze nie zauważyć, nie? A tak sobie śmigasz nad ziemią. Też się zdarzało, nie? Wiadomo, tak, wiadomo, zdarzało się, ale jednak, znaczy... Nie, no ja rozumiem, o co chodzi. Tak, Moje tam pierwsze- leżysz nisko, do tego on ma chorągiewkę, tak? Tak, Dostaje dlatego tam ma tą trochę chorągiewkę. na Moje jakieś pierwsze, antence, no. pierwsze myśli, kiedy pierwszy raz zobaczyłem tego typu wynalazek, mówię, kurde, żeby ktoś, czy żeby tej osoby ktoś nie rozjechał Ale po oni prostu. też, oni też jeżdżą, jak jest pusto na ulicach. No, jakieś wieczorami, czy jakieś święto, czy coś, to jest Tak, najczęściej to fakt. się pojawiają. No bo to sami ryzykują, tak? W ciągu zwykłego ruchu, myślę, dziennego to nie masz szans, tak? Bałbym Jesteś się tym- pozamiatany. bałbym się tym Jedna jechać. zmiana pasa i gdzieś jakiegoś gościa zdrukujesz z planszy, nie? Właśnie stały te rakiety przed tym, nie? Przed halą. Także można by chociażby wsiąść, tak? Bo to już ciekawe jest. Oczywiście ja tam bym się tego nie pakował, bo dla mnie to 3 takie potrzebne by były, żeby się zmieścił. No, ale właśnie to ciekawe wiesz, jak no, to jest, czy bo to wygląda chudo, nie? to wygląda właśnie naprawdę, chudo, no. czy są jakieś takie rozmiary na szerokość, nie wiem, twoje- nie mam dużo... Twoje bary się tam nie zmieszczą. Nie mam za dużo wiadomości na ten temat, ale jest to jakiś ciekawy wynalazek. Z chęcią bym tam wszedł, przejechałbym się i zobaczył jak to jest. Sama kwestia sterowania, tak? Nie masz tutaj Tak, nie kierownicy, wiesz, no. tylko Ciekawe. pewnie masz tutaj na dole Tak, przy jak tym w masz leżaku, jakieś no. takie. Kolejny odcinek wpadła taka idea, żeby nakręcić o podróżach.
Bardzo fajnie, będziemy gadać, będzie nam się gęba nie Jak zamykała. to się dzisiaj odbywa, jakie są najczęstsze formy, jak daleko byliśmy, tak, to znowu się trochę tam, no nie, no, pochwalić się to może nie, ale gdzie się tam jechało, gdzie się wracało, gdzie się leciało, to są bardzo fajne, ciekawe sprawy, bo wiadomo, podróże kształcą, jak każdy twierdzi. Oczywiście. Jak zwykle suby, lajki, komenty bardzo mile widziane. Także poprosimy o to, o deszcz subów i tak dalej. Dziękujemy za... no, it's raining, tak. Dziękujemy za oglądanie naszego super podcastu. Uważam, że jest super. No oczywiście, że jest super. No właśnie, no. Skromność, bije skromność. Nie, no chłopaku, no ale ja mam nauczycieli takich, którzy, wiesz, coachują pewność siebie bez granic. Chętnie spotkamy się z telewidzami po raz 6. Kończąc dzisiejszy odcinek numer 5. Dziękujemy Wam, trzymajcie się, Dziękujemy. do następnego.